stosując antykoncepcję hormonalną, po prostu odcinamy sobie naszą całą cykliczność, która jest ważna dla każdego narządu w naszym ciele. To nie są tylko jajniki, macica, tylko po prostu te zmiany hormonalne jakby dzieją się w mózgu, dzieją się w każdej tkance, w płucach, sercu. Czułam się coraz mniej sobą po jakimś czasie. No plusy były, takie jak właśnie się wszystko zapowiadało, no ale okazało się też, że jest dużo minusów, o których nie wiedziałam. Przywrócenie tej cykliczności, przywrócenie owulacji, to jest bardzo gruby proces dla organizmu. Nawet by mi przez myśl nie przeszło, żeby podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych też badać swój organizm w czasie. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna została zakwalifikowana oficjalnie za kancerogen pierwszej grupy. Poczułam się trochę oszukana przez te tabletki, ponieważ nie wiedziałam, że to tak będzie wyglądać, więc no tutaj wszystko nam się sprowadza właśnie do tego braku edukacji i powszechności tej wiedzy. Jeśli faktycznie po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych w pierwszych 3 miesiącach zajdzie się w ciążę, to jest ryzyko niektórych wad rozwojowych. Chodzą słuchy, że Tabletki antykoncepcyjne to najlepsza forma antykoncepcji. Ja nazywam się Aleksandra Żelazowska, ojeju, jak oficjalnie Ola Żelazowska, znana w internecie jako Alexis Ola. Od 8 lat influencerka travel, beauty, lifestyle do wyboru, do koloru. Instagram, YouTube, TikTok to moje platformy. A ja nazywam się Kasia Wróbel i jestem z wykształcenia magistrem farmacji, dietetyczką kliniczną, coachką i pomagam kobietom uregulować hormony naturalnie. W ogóle cieszę się, że możemy się zobaczyć na żywo, bo pierwszy raz właśnie usłyszałam o tobie, kiedy zwróciłam się do moich obserwatorów. No słuchajcie, u mnie jakieś tam zawirowania hormonalne. Co z tym robić? Jak w ogóle z tym żyć? Pierwszy raz o tym usłyszałam i właśnie szczerze mówiąc większość polecajek właśnie była ukierunkowana w stronę twojego profilu i tak to odkryłam i wszelkie pytania, które miałam, gdzieś tam rzucałam w eter. Wszyscy mówili, idź do Kasi, więcej niż hormony i u niej masz wszystko na tych planszach, na tych relacjach i tak dalej. I tam uzyskałam wiele odpowiedzi, więc myślę, że wiele dziewczyn, które spotyka się z jakimiś takimi problemami natury hormonalnej, a no, w dzisiejszych czasach myślę, że większość kobiet gdzieś tam tego tematu się dotyka. Wiele by dało, żeby się zamienić dzisiaj miejscem i mieć, wiesz, okazję na żywo usłyszeć to wszystko. No bo wiesz, wiedza niby ogólnie dostępna w internecie, tak, każdy może sobie coś tam wyszukać, ale jednak jak porozmawiasz z ekspertem tak face to face i usłyszysz niektóre rzeczy tak spersonalizowanie pod twoją historię, to jest całkowicie inaczej. Tak, tak. Dlatego też się cieszę, że po pierwsze trafiłaś na mój profil, a po drugie, że możemy sobie tutaj teraz pogadać, no bo temat jest bardzo ważny. I też jestem bardzo ciekawa twoich doświadczeń właśnie z tabletkami anty i obawiam się trochę, że to będzie historia taka, jaką ma bardzo wiele kobiet, czyli przepisywanie tabletek na wszystko, jako rozwiązanie na każdy problem hormonalny. Tak, moja historia wydaje mi się, że jest taka z życia wzięta, z jaką się większość kobiet zmaga i którą większość kobiet dotyka, czyli niewiedza, udanie się do lekarza, powielona niewiedza i potem kończy się z problemami hormonalnymi i potem szuka się tak naprawdę dopiero tych rozwiązań i droga ta okazuje się zawiła. Myślę, że wiele osób się z tym utożsami. Ja po prostu, no jak klasyczna nastolatka, przynajmniej tak powinno być i mam nadzieję, że tak jest. Jako 18-letnia dziewczyna poszłam po raz pierwszy do ginekologa, no zobaczyć co tam gra, przegląd podwozia tak zwany zrobić. No i lekarz mnie ogląda, robi mi USG, no bo ja tak przyszłam z takim zamiarem, że no słyszałam, że tabletki antykoncepcyjne, fajna sprawa, dużo dziewczyn poleca, wygoda życiowa, ogólna, cera lepsza, trądzik mniejszy, łóżkowa swoboda, tak? I że wszystko jest super, zero negatywów w ogóle słyszałam, więc no sprawdźmy, czy to będzie dla mnie i tak dalej, żeby lekarz mnie zbadał, dobrał. Jedyne, co tak naprawdę wiedziałam, to żeby właśnie przed przepisaniem przez lekarza takich tabletek zrobić USG piersi i jajników, bo jest tak, że to jest ponoć mit, że tabletki nie powodują tam jakichś tam rozwoju na przykład torbieli i tak dalej, nie doprowadzą do ich powstania, ale jeżeli ktoś tam ma jakieś guzki, no to wtedy tam, tak mi lekarz powiedział, że nie będą one zalecane. Więc tam USG zrobione, no i lekarz ogląda moje jajniki i mówi, o, ja tu mam takie pęcherzyki, to taka moja uroda, wygląda... Więc tym bardziej pewnie dobrze, żebyś wzięła tabletki. Tak, więc żebym wzięła tabletki, bo w ogóle to był lekarz, który też prowadził ciążę mojej mamy właśnie, kiedy ja przychodziłam na świat, więc w ogóle wyglądam jajnikowo tak jak moja mama. Mówię, no dobra, tak powiedział, to tak jest, dostałam tabletki, jedne mi nie podpasowały, drugie nie podpasowały, trzecie git. Brałam je jakiś czas i
czułam się coraz mniej sobą po jakimś czasie. No plusy były, takie jak właśnie się wszystko zapowiadało, no ale okazało się też, że jest dużo minusów, o których nie wiedziałam. No i co teraz? No dobra, no to odstawiamy. Tak, coś nam nie służy, no to się tego pozbywamy, odstawiam. Przepraszam, czy przygotowywałaś się jakoś do tego odstawiania? Nie, to była decyzja z dnia na dzień. W sensie ja ją odkładałam tak kilka miesięcy, że może teraz, może innego dnia. Tam wyczytałam tylko, żeby nie przerywać tego w połowie, więc po prostu pewne opakowanie wybrałam do końca, no i koniec ery. No i mija miesiąc, drugi, trzeci, po 3 miesiącach się zaczyna. Zaczyna się jazda po prostu, bez trzymanki. Włosy lecą garściami, trądzik pojawia się bardzo szybko, w bardzo intensywnym natężeniu. Oczywiście są plusy, nagle przestaję być nerwowa, schodzi mi trochę wody. No generalnie czuję, że faktycznie pozbywam się tych efektów, których już nie chciałam mieć, no ale ciągną się za tym kolejne konsekwencje. No i tutaj ten problem trądziku czy utraty włosów staje się na tyle duży, że idę do lekarza jednego, drugiego, endokrynologa, ginekologa. Jestem nakierowywana z powrotem na tabletki. Wracam na te tabletki, ale moja cera już niestety nie wraca do normy, więc odstawiam te tabletki znowu, no i zaczynam walkę i tutaj zaczyna się dopiero moja świadoma droga. I właśnie dlatego ja tak doceniam takich ekspertów, którzy skupiają swoją internetową drogę wokół właśnie tej świadomości, że dlaczego ja tę świadomość dostaję dopiero po 3 czy 4 latach po prostu walki po omacku tak błądzenia naprawdę. takiego, Tak, prawda? błądzenia. Tak. No niestety to tak jest, że ja generalnie nie jestem przeciwniczką takich rozwiązań jak tabletki antykoncepcyjne w ogóle. W sensie myślę, że to jest narzędzie. Ma swoje plusy i minusy, o których na pewno dzisiaj powiemy, ale na co nie mogę się zgodzić, co mnie bardzo irytuje, to jest to, że myślę, że większość kobiet po prostu nieświadomie podejmuje tę decyzję, kompletnie nie wiedząc, jakie ma inne opcje, jakie ma inne rozwiązania i też nie wiedząc, jak tak naprawdę te tabletki działają i też jeśli faktycznie przyjmują je na jakieś problemy hormonalne, tak jak ty, gdzie akurat ja bym postawiła duży znak zapytania, na przykład jeśli chodzi o wielopęcherzykowate jajniki w tak młodym wieku, bo często to jest kwestia po prostu niedojrzałości jeszcze układu hormonalnego, że taki obraz jajników mamy, ale jeśli kobieta ma problemy hormonalne i decyduje się na antykoncepcję hormonalną, która niestety jest właśnie pierwszym rzutem leczenia, oczywiście, problemów hormonalnych, to no, trzeba się liczyć z tym, że ona będzie działać tylko na objawy i będzie działać, dopóki się ją będzie przyjmować. Czyli po odstawieniu niestety często objawy często wracają ze zdwojoną siłą. No właśnie. I chyba tak było w twoim przypadku. Oj tak, ja jestem tego książkowym przykładem, że no, jest to lekarstwo, tak, jest to jakiś lek, ale on działa dopóki go bierzesz i tak naprawdę ja poczułam się trochę oszukana przez te tabletki, ponieważ nie wiedziałam, że to tak będzie wyglądać, więc no tutaj wszystko nam się sprowadza właśnie do tego braku edukacji i powszechności tej wiedzy, że po ich odstawieniu nie sądziłam, że jakby te problemy nadal będą obecne i że no to gdyby były obecne, to pół biedy, ale że wrócą ze zdwojoną siłą. Dlatego moje pytanie, no już teraz po swoich doświadczeniach mądrzejsza, dzięki temu możemy wykorzystywać to doświadczenie i uczyć się na moich błędach. Jak przygotować się do takiego właśnie podejścia do tabletek? Na podstawie jakiej wiedzy powinniśmy decydować, czy to jest dla nas, czy nie dla nas? Ja myślę, że przede wszystkim na podstawie po pierwsze stanu zdrowia, w jakim jesteśmy teraz i możliwości zasobów takich i energetycznych i takich życiowych, czasowych, finansowych, czy jesteśmy w stanie zrobić coś inną drogą w tym kierunku, żeby poczuć się lepiej i też czy chcemy w ogóle, bo ktoś może po prostu chcieć być na tabletkach anty i bez znaczenia są dla takiej osoby na przykład skutki uboczne, bez znaczenia jest dla takiej osoby to, czy to adresuje jakąś przyczynę tych problemów hormonalnych, czy nie. Ja po prostu chcę nie mieć objawów i tyle. I decyduję się na tabletki. I myślę, że to też jest spoko, że to też jest opcja, jeśli ktoś tak chce, okej. Natomiast jeśli jakaś kobieta faktycznie
chce dotrzeć do tej prawdziwej przyczyny problemów hormonalnych, to myślę, że zawsze jest to możliwe, jeśli tylko ma zasoby, na przykład jest takie miejsce w życiu, gdzie może poświęcić trochę czasu, trochę energii, trochę kasy też, na przykład na badania, na przykład na energii, na przykład na przeanalizowanie sobie historii swojego stanu zdrowia, czy współpracy z jakimś dietetykiem, czy współpracy z jakimś lekarzem, który faktycznie do tej przyczyny chce dojść. I jeśli tylko takie zasoby są, plus potem zasoby na wdrażanie jakichś zmian, nie zawsze wielkich. Czasem to jest zadbanie o sen, czasem to jest zadbanie o jakieś mini zmiany w odżywianiu, czasem jakaś suplementacja. Jeśli na to jest przestrzeń, to myślę, że w to warto iść, jeśli ktoś tylko chce. No tak, ale wiesz, to jest bardzo często kwestia dorosłych kobiet, a myślę, że z doświadczenia też wiem, że przygoda z antykoncepcją zaczyna się o wiele wcześniej, właśnie wśród młodych i nieświadomych osób, więc ja jak sobie przypominam właśnie, gdzie jako nastolatka nabywałam tą pierwszą wiedzę, no to szkoła, zajęcia wychowania do życia w rodzinie, z których nie przypominam sobie, że wyniosłam stamtąd jakąkolwiek inną wiedzę niż po prostu fakt, że istnieje coś takiego jak tabletki, które zapobiegają zajściu w ciążę, jak się bierze je regularnie o danej porze i tak dalej. I nie ma tam żadnych informacji o tym całym spektrum, które niesie ze sobą korzystanie z takich rozwiązań. Oczywiście tutaj myślę, że dość jasne jest, że moje doświadczenia z tabletkami są dosyć negatywne i z grubej rury tutaj wjeżdżam po prostu na te tabletki. Ja staram się tu obiektywizm zachować. No właśnie, dziękuję ci za to, chociaż ja chcę po prostu, żeby z naszej rozmowy i tutaj, żeby wybrzmiały moje doświadczenia, które są stricte negatywne, ale one nie są negatywne, bo tabletki same w sobie są złe, bo ja wierzę w to. Tabletki to są tabletki, tak, nie? to są tabletki, tylko chodzi mi o to, że ja winię system, winię to przygotowanie, że po prostu ja nie zostałam przygotowana i czuję się w jakiś sposób głosem wielu nastolatków, wielu młodych osób, generacji Z, której jestem przedstawicielką, że brakuje nam edukacji w tym temacie i potem musimy szukać ratunku, kiedy już się wydarzy jakiś problem, właśnie wśród... W internecie na przykład. wśród edukatorów internetowych. Tak. Ja myślę, że wiesz, po pierwsze to w ogóle fajnie, że mamy internet i to są jego plusy, oczywiście blaski, cienie, jak wszystko, ale to, co powiedziałaś, no to jest system, to jest taki, myślę, problem systemowy, bo wiedza na temat, studiowałam farmację, to są długie, ciężkie studia i wiedza na temat antykoncepcji hormonalnej i jej realnego wpływu na kobiecy organizm, w ogóle roli cyklu miesiączkowego i tego, że my stosując antykoncepcję hormonalną, po prostu odcinamy sobie naszą całą cykliczność, która jest ważna dla każdego narządu w naszym ciele. To nie są tylko jajniki, macica, tylko po prostu te zmiany hormonalne dzieją się w mózgu, dzieją się w każdej tkance, w płucach, w sercu. I nie wyniosłam tej wiedzy, jak to tak naprawdę działa właśnie ze studiów. I masz rację, że to jest problem systemowy, bo później wchodząc w ten cały system i poznając też schematy leczenia objawowego oczywiście, problemów hormonalnych, no to ciężko jest jakkolwiek, nawet dla mnie to, że też był proces w ogóle, otwieranie głowy na to, że dobra, to tutaj chyba nie do końca wszystko dobrze działa, prawda? Skoro stosujemy to i później są takie efekty i później kobiety cierpią, jest im ciężko i te problemy się nasilają tak naprawdę finalnie, często, oczywiście nie zawsze, ale zdarza się tak. Ja też tego jestem swoją drogą przykładem. Właśnie chciałam cię o to zapytać, no bo poza tym, że jesteś ekspertem w tej dziedzinie, no to masz też własne doświadczenia. Tak. Ja przyjmowałam tabletki antykoncepcyjne prawie 7 lat. Zaczęłam w bardzo młodym wieku, w wieku 15 lat i... Robiłaś to po konsultacji z lekarzem? Tak. Po takiej klasycznej, ginekologicznej wizycie? Tak. Natomiast pomyślałam sobie też, jak wspomniałaś o swoim, że miałaś USG jajników, USG piersi, super. To się rzadko zdarza. Myślę, że już może trochę coraz częściej, ale tak naprawdę dobrze jest zrobić sporo badań przed zastosowaniem antykoncepcji hormonalnej, jeśli tu mówimy zwłaszcza o takiej dwuskładnikowej, czyli takich najbardziej popularnych tabletkach. A te badania to są właśnie, tak jak miałaś, USG piersi, USG jajników, wywiad rodzinny przede wszystkim, czyli zweryfikowanie, czy w rodzinie może jest historia migren, endometriozy, zakrzepicy, czy my mamy zwiększone ryzyko zakrzepicy, czy jak nasza wątroba funkcjonuje, jak nerki funkcjonują, czy są jakieś nowotwory estrogenozależne u nas w rodzinie, które kto o to pyta, nie? Czasem oczywiście są osoby, które pytają, są lekarze, którzy
którzy pytają, którzy robią fantastyczny wywiad. Super jest też teraz to, że w dzisiejszych czasach właśnie przez to, że ludzie się jednoczą z różnymi problemami, są jakieś grupki, gdzie właśnie ludzie siebie pytają albo na przykład tworzą jakieś listy tych lekarzy sprawdzonych i tak dalej, nie? Tak, to jest świetne, to jest świetne. No i ja właśnie wracając też do tych doświadczeń, o które spytałaś, nie miałam niestety takiego wywiadu. Po tabletkach antykoncepcyjnych niestety jakby po pierwsze, po rozpoczęciu ich brania połowa moich włosów wypadła niestety. Same. No właśnie, tu mam podobne doświadczenia. Po odstawieniu też bez żadnego przygotowania druga połowa wypadła, no i wtedy się zaczęła jazda pod tytułem bolesne miesiączki, tak bolesne, że mdlałam, wymiotowałam. To był po prostu dni wyjęte z życia. Przed tabletkami też było bardzo źle, ale nie było aż tak koszmarnie. Endometrioza, zespół policystycznych jajników, niedoczynność tarczycy, torbiele, wszystko. Jest jakiś punkcik z tej listy, którego nie odhaczyłaś? Mam wrażenie, że nie. Ja czasem nawet po latach po prostu przypominałam sobie różne diagnozy, różne jakieś takie łatki, które mi zostały przylepione właśnie w tamtym czasie, bo to był po prostu totalny chaos. I tak często jest, bo to jest spore wyzwanie dla organizmu, też potem przywrócenie tych naturalnych cykli. A wspomniałaś o odstawieniu tabletek bez przygotowania i też ja mówiąc o swoim odstawieniu zwróciłaś uwagę na to, czy było do tego przygotowanie, czy nie. No teraz wiem, że takowe powinno być. Wtedy w życiu bym nie pomyślała, że istnieje w ogóle coś takiego. Jak powinno się przygotować do odstawienia antykoncepcji? No ja przede wszystkim powiedziałabym, że warto zbadać poziomy witamin, minerałów, bo faktem jest, że antykoncepcja hormonalna, taka dwuskładnikowa, powoduje znacznie zmniejszone poziomy witamin z grupy B, witaminy A, C, E, cynku, selenu, magnezu, miedzi i można dużo wymieniać Znowu jeszcze. cała lista odhaczona. Tak, co jest też normalne, bo po prostu przyjmując takie tabletki mamy dość duże wyzwanie dla wątroby, która wymaga tych witamin, minerałów, żeby wydalać te estrogeny, które przyjmujemy właśnie w tabletce, żeby je metabolizować. Więc sprawdzenie sobie chociażby witaminy B12, kwasu foliowego we krwi, zadbanie o to, żeby te poziomy były raczej wyżej niż niżej, raczej w tej górnej granicy normy laboratoryjnej. Sprawdzenie, jak tam tarczyca, sprawdzenie insuliny, glukozy, wskaźnika HOMA-IR, bo to też może być duże wyzwanie po odstawieniu tabletek, gdzie często ta insulina jest wysoka i to może właśnie wydłużać nam cykle, powodować, że torbiele się będą pojawiać, zweryfikowanie poziomu jodu, zweryfikowanie, czy w ogóle nie jest to też czas taki, zweryfikowanie trochę siebie. Czy to nie jest może czas, gdzie ja na przykład rzucam tabletki i mam świetny pomysł, żeby też w tym czasie się odchudzać i żeby zmienić całe swoje życie, wejść na przykład na jakąś super restrykcyjną dietę. No jednak jeśli chcemy te swoje cykle przywracać, no to ciało potrzebuje tego poczucia bezpieczeństwa, więc przez poczucie bezpieczeństwa mam na myśli jedzenie po prostu wystarczająco, jedzenie regularne, wysypianie się. Być może jeśli to jest jakiś etap w naszym życiu, gdzie tego snu mamy mało, gdzie on jest bardzo słabo jakościowy, to zanim odstawimy tabletki, warto o to zadbać. Może przygotowanie sobie też jakiegoś zeszytu, aplikacji, gdzie będziemy notować, jak te miesiączki wyglądają po odstawieniu. I myślę, że najważniejsze też po samym odstawieniu antykoncepcji hormonalnej to jest po prostu zadbanie o to, żeby pytać siebie co jakiś czas, czy ja sobie daję wszystko to, czego potrzebuję, jak ja jem, jak te wyniki badań, może sobie je powtórzę, jak te moje cykle teraz wyglądają, bo to też nie jest tak, że czasem dostaję takie pytania, ile trzeba czekać po odstawieniu tabletek, żeby wszystko się uregulowało? To było moje kolejne pytanie właśnie, bo z tego, co mówisz, wywnioskowałam, że odstawiając tabletki, może mnie popraw, czy dobrze rozumiem, że odstawiając tabletki, to nie chodzi o to, w którym momencie tego blistra z tego rezygnujesz, tylko, no wiadomo, chyba najbardziej logicznie wybrać do końca, zakończyć, tylko jak, żeby przygotować swój organizm, w sensie znać poziomy swojego organizmu, różnych parametrów, tak? Tak, czyli tak, może w ten sposób. Jak odstawiamy tabletki, które obciążały nam wątrobę, obciążały nam całe ciało, w dużym skrócie, bo jakby to jest normalne, tak? Każde leki są pewnego rodzaju obciążeniem dla nas. Odstawiając te tabletki, oczekujemy później, że przyjdzie nasza miesiączka, że przyjdzie owulacja, że wrócą cykle, prawda? Chcemy się dobrze czuć. No i przywrócenie tych naturalnych cykli, przywrócenie tej cykliczności, przywrócenie owulacji, to jest bardzo
gruby proces dla organizmu. To może być bardzo stresowy proces. To jest wyzwanie. I dodatkowo powiedziałabym też, że jakby kobiety na przykład wchodzą już z problemami hormonalnymi takimi dużymi na tabletki anty i takimi naprawdę poważnymi i biorą te tabletki anty właśnie przez 2, 5, 7, 10 lat, czasem 15. I dlaczego te problemy miałyby zniknąć, prawda? Więc jak gigantycznym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli nie dbamy znów o nawet suplementację w trakcie stosowania tabletek anty, to jak ogromnym wyzwaniem potem jest przywrócenie tych cykli, które tak naprawdę na przykład nigdy nie były nigdy nie były takie optymalne. Myślę, że też taką puentą, którą chcemy tutaj przekazać, jest nie to, aby demonizować tabletki. Wiadomo, żeby ukazać ich też ciemne strony, które nie są powszechnie gdzieś tam często w obiegu informacji. Natomiast chodzi o tą świadomą decyzję. Tak. I mi na przykład podczas brania tych tabletek brakowało też świadomości, w sensie moja świadomość była wówczas zerowa, że no dobra, biorę sobie te tabletki, życie jak z bajki do pewnego momentu. I nawet by mi przez myśl nie przeszło, żeby podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych też badać swój organizm w czasie. Teraz już wiem, że trzeba to robić. Dlatego chciałam zapytać ciebie, jeżeli już decydujemy się na te tabletki, to tak, sporo minusów w związku z tabletkami się tutaj pojawia. No, dla mnie to były głównie te czynniki zewnętrzne. Widziałam włosy, widziałam cerę, widziałam takie ogólne napuchnięcie organizmu, ale na przykład dopiero kiedy je odstawiłam, to zorientowałam się, jaką ulgę taką psychiczną poczułam i podczas brania tabletek nie miałam tej świadomości, jak bardzo to na mnie siada tak wewnętrznie. Jakie jeszcze minusy brania tabletek są spotykane? Bardzo wiele kobiet w ogóle odstawia jej właśnie z tego powodu, o którym wspomniałaś, czyli że tak nie czułam się jak ja. Coś dziwnego, faktycznie zupełnie inaczej nasz mózg cały funkcjonuje na tabletkach. Jest zupełnie inny schemat wydzielania kortyzolu i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę jakby w to... Więcej się tego kortyzolu? Wydziela się znacznie więcej, natomiast on jest nieaktywny. To znaczy on jest wiązany, wątroba produkuje takie białko wiążące ten kortyzol i jego jest bardzo dużo, natomiast jest nieaktywny, jest dezaktywowany przez to białko. I co ciekawe... To dlatego czujemy ten stres w sobie? Być może. Myślę, że to ma różne później takie, efekty zewnętrzne, że każda kobieta to inaczej odczuwa. Natomiast to jest niesamowite, jak wpływa to na przykład budowanie więzi, czy odczuwanie emocji, bo kortyzol, hormon stresu jasne, ale potrzebujemy go też na przykład do budowania więzi, do odczuwania takich głębokich emocji, budowania głębokości relacji i tak dalej. Ale dużo kobiet też, jeśli decyduje się faktycznie na odstawienie, no to są powody między innymi typu ciągłe krwawienia, które nie ustępują po kilku miesiącach. To są... Przez cały czas brania tabletek? Krwawienia, plamienia, takie mniejsze, większe, tak? To jest też takie duże przeciwwskazanie jakby do tego, że to nie jest dla ciebie prawdopodobnie. Może być też problem z nabieraniem wody, taki silny, ze zwiększeniem masy ciała, być może po części przez większy apetyt, po części jakby różnie to może wpływać na pracę tarczycy u każdej kobiety, może być zaostrzenie chorób autoimmunologicznych typu Hashimoto, mogą być problemy właśnie z zakrzepami, co doświadcza sporo kobiet z tego, co oczywiście to też moje doświadczenie, tak? Z wieloma kobietami, z którymi ja rozmawiałam osobiście, to miały takie doświadczenia. No myślę, że mało osób ma taki przegląd kobiet o problemach hormonalnych jak ty, więc jest to duża grupa. Natomiast właśnie to też jest to, nie? Że jedno to jest badania naukowe i w badaniach możemy sobie pewne rzeczy zweryfikować, zobaczyć, ale drugie to też jest doświadczenie i to, jak faktycznie na kobiety to wpływa i jak kobiety się czują. No bo mam też takie poczucie, że czasem jest wmawiane nam, kobietom, taki gaslighting medyczny, że nie, przecież w ogóle to jest super, nie? Ty nie możesz się na tym źle czuć, bo badania mówią, że to jest w ogóle świetne, tak? Wydaje ci się. Tak, a jednak... Masz okres. Jesteś przed okresem, tak. Ale jednak też jest taka jedna rzecz, o której bardzo chcę wspomnieć, która myślę, że bardzo zmieniłaby w ogóle tą decyzję dotyczącą stosowania antykoncepcji hormonalnej, czyli dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna została zakwalifikowana oficjalnie przez takie Towarzystwo Badań nad Rakiem za kancerogen pierwszej grupy, czyli czynnik, który
pierwsza grupa to jest ta najwyższa, która przyczynia się do rozwoju nowotworów piersi, nowotworów wątroby. Druga strona tutaj często się w takiej sytuacji odzywa: hej, ale przecież tabletki antykoncepcyjne też zostały uznane wykazano, że zmniejszają z kolei ryzyko nowotworów na przykład jajnika czy nowotworów endometrium. I Dlatego osoby z endometriozą często biorą tabletki. tak, dokładnie. Ja bym powiedziała, że to już właśnie jest każdej kobiety decyzja, czy jeśli tutaj mamy zwiększenie ryzyka 2-3 nowotworów, tutaj zwiększenie ryzyka tych, tak, całkowite, jakby dużo innych skutków ubocznych. No dla mnie to jest nie na równi. Ale to są moje opinie. Myślę, że każda kobieta powinna zadecydować, oczywiście podjąć sama decyzję. Natomiast właśnie pytanie, nie? Ile z nas by podjęło tą decyzję o stosowaniu antykoncepcji hormonalnej, jeśli takie informacje widniałyby w gabinecie ginekologicznym, jeśli byśmy o tym pamiętali. No właśnie, ja myślę, że też nie. No dobra, czyli są jakieś wskazania do brania tabletek. Typu właśnie endometrioza to w sumie chyba był taki jedyny nieoczywisty plus antykoncepcji hormonalnej, który ja znałam, bo właśnie słyszałam o tym, że coraz więcej dziewczyn jest diagnozowanych z endometriozą, czy coraz rzadziej w końcu bagatelizuje się ich problemy i słyszałam właśnie o tym, że tabletki często im pomagają w życiu z tą chorobą. A czy są jeszcze jakieś plusy tabletek? Może na początku mniej medycznie, bardziej z doświadczenia. Co lubiłaś w braniu tabletek? Co ja lubiłam w braniu tabletek? Był taki czas, że ja je reklamowałam koleżankom i się dziwiłam: Boże, dlaczego ty nie bierzesz tabletek? Girl, rozmawiasz z dziewczyną, która nagrała 3 filmiki na swoim kanale na YouTube o tym, że bierze tabletki i generalnie ja pokazywałam moją drogę z tym, jak mi one leczą trądzik i że w ogóle czuję się super i powiększył mi się biust. Okej. No to widzisz, jakby jeśli miałabym wtedy kanał na YouTubie, myślę, że mogłabym nagrywać podobne filmiki. No tak, no mi się wydawało, jak jeszcze ja myślałam, że to jest w ogóle, że to są moje cykle, moja miesiączka, no to miałam takie, że to są same plusy, że przecież nie zajdę w nastoletnią ciążę, tak, której jeszcze nie chcę. Do dnia dzisiejszego się jej boimy. Dobra, ja już mam dziecko, także... Nie no, ale jest taki żart, że nawet jak jesteś, wiesz, po 20 roku życia, to wciąż boisz się reakcji mamy i nastoletniej ciąży. Ja mam 23 lata i nadal się o to boję. Tak, rozumiem totalnie. Więc tak, no właśnie, są fantastycznym środkiem antykoncepcyjnym, bardzo skutecznym. Ja właśnie myślałam, że super, przecież miesiączki są takie lekkie na tabletkach, chociaż też nie zawsze tak było, ale że dla mnie były dużo lżejsze niż były wcześniej. Statystycznie lepiej się na tym wychodzi bólowo, nie? Tak. Cera też potencjalnie jest trochę lepsza. Nie zawsze też jakby to zależy od rodzaju tabletek. Na pewno regularność miesiączek. Dla niektórych kobiet to jest zmora, że nigdy nie wiem, kiedy dostanę okres. Więc to są plusy, plus oczywiście zmniejszenie objawów wszystkich. I ja myślę też, że jeśli są kobiety, a na pewno są, które potrzebują takiego zmniejszenia objawów, że ja się czuję fatalnie, bo mam, nie wiem, właśnie to i to, tak, te choroby. I ja nie mam teraz siły, nie mam teraz w ogóle przestrzeni na to, żeby jakiś plan opracowywać naprawy mojego zdrowia naturalnie, tylko ja potrzebuję się lepiej poczuć. To myślę, że to może być właśnie chwilowe rozwiązanie, być może, dla takiej kobiety. No ja też byłam bardzo długo zaślepiona tymi plusami tabletek i wręcz je rekomendowałam, jak ktoś mnie zapytał. To znaczy, to nie było tak, że sama podchodziłam do ludzi: hej, bierzesz tabletki? Nie, to weź, bo są super. To absolutnie nie było tak, ale gdzieś tam, no wiadomo, rozmawiamy o tym w kręgach kobiecych i nie tylko. Jest to, myślę, że ciekawy temat, bo po prostu gdzieś tam każda kobieta na pewnym etapie swojego życia zderza się po prostu z tematem, nawet jak nie antykoncepcji, to po prostu pracy swoich hormonów i gdzieś ten temat jest aktualny, więc ja zawsze gdzieś tam, kiedy w rozmowie wychodziły te sprawy, zawsze mówiłam: słuchajcie, ja biorę tabletki, jestem mega zadowolona, jedne mi nie podpasowały, drugie mi nie podpasowały, trzecie były super i generalnie same plusy. I bardzo długo, dobrze. Tak, czuję się dobrze. Bardzo długo nie widziałam tego wszystkiego. No a tutaj teraz zmieniłam obóz. Natomiast myślę, że właśnie to wszystko się rozchodzi o tą świadomość, żeby po prostu wiedzieć i ja żałuję, że nie wiedziałam. No
byłam dzieckiem, nie miałam po prostu takiego dostępu do informacji. Lekarz mnie nie poinformował. Po prostu nie miałam takiej wiedzy. Tu nie chodzi o to, żeby zwalać winę. Tak po Jasne. prostu było i tak często jest. I ja się bardzo cieszę, że coraz częściej ten temat wychodzi, że no dobra, można mieć wrażenie, że tutaj ja jestem negatywnie nastawiona. Ja bym powiedziała, że ja mam negatywne doświadczenie, ale to nie znaczy, że jestem negatywnie nastawiona, bo ja rozumiem, że ktoś może się na to decydować, ale świadomie. Ja mam żal do świata o brak tej mojej świadomości w tym momencie decyzji, więc myślę, że to, co robisz ty na co dzień w internecie, jest po prostu świetnym przykładem, że tak to powinno wyglądać. Tak powinna wyglądać świadomość dziewczyn, że decydowanie się na tabletki nie jest niczym złym, jeżeli znasz właśnie wszystkie wady i zalety. I wtedy można je brać, ale słyszałam o takim micie, że no dobra, bierzesz sobie tabletki, bo nie chcesz zajść w ciążę, no a potem chcesz zajść w ciążę. No i że branie tych tabletek to w ogóle to uniemożliwia, utrudnia, a z kolei są głosy, które mówią, że nie, no jak odstawisz tabletki, to potem mega łatwo i szybko da się zajść w ciążę. Więc Tak. moje pytanie, jaka jest prawda? No prawda jest powiedzmy gdzieś po środku. Powiedziałabym, że znów, ja znam badania, one akurat w tym zakresie nie są jakieś wybitnie dobre. Natomiast myślę, że bardziej powiem też ze swojego doświadczenia, z tego co obserwuję, bo mam dość dużą próbę osób, to zależy dużo od momentu, od powodu, dlaczego ktoś wszedł na te tabletki. Bo jeśli kobieta znów wejdzie na tabletki z powodu problemów hormonalnych, nie wiadomo, czy przed tabletkami w ogóle miała owulację, kiedy miała, czy jak te cykle wyglądały, jak jej płodność wyglądała, która jest tak naprawdę podstawą zdrowia każdej kobiety, niezależnie czy chce zajść w ciążę, czy nie, to później odstawi te tabletki i nagle okazuje się, że nie mam okresu, nie mam owulacji, nie wiem, czy mam owulację, czuję się fatalnie i nie ma ciąży, nie? I może być taka sytuacja, właśnie, zwłaszcza jeśli te problemy hormonalne wcześniej były, a może być zupełnie odwrotna. Może być tak, że na przykład ktoś wejdzie na tabletki z dobrym zdrowiem, weźmie je tam rok, 2 lata, nie jakoś nie wiadomo jak długo i później odstawi i zajdzie w ciążę od razu. Może No się tak, no bo zdarzyć. są takie przypadki, że niektóre dziewczyny mówią, co, jakieś skutki uboczne, ja odstawiłam, nic mi nie jest, dalej żyję, nie? Tak. Mimo wszystko gdzieś dotarłam też do takich badań, które jeśli faktycznie po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych w pierwszych 3 miesiącach zajdzie się w ciążę, to jest ryzyko troszkę zwiększone, nie jakoś bardzo znacznie niektórych wad rozwojowych. I ja powiedziałabym też, że to jest dość logiczne i dość myślę, mądre nawet, nie skakać z deszczu pod rynnę. Że one tam jeszcze po prostu działają w tym organizmie. Trochę może tak być, tak, że każdy lek się kumuluje w jakiejś części w organizmie, w tkankach, natomiast powiedziałabym, że hej, jakby byłaś na tabletkach, to dużo, teraz wracają ci cykle, to może poczekaj chwilę po tabletkach, chociaż parę miesięcy, przygotuj się do tej ciąży, wesprzyj swoje ciało, sprawdź, zrób sobie badania, daj sobie chwilę po prostu, nie? Zanim będzie ta ciąża po odstawieniu tabletek. Więc ile tak, czy da się to jakoś uśrednić? Ile nasz organizm właśnie dochodzi do siebie po odstawieniu? Na duże rzeczy w medycynie jest odpowiedź, to zależy. To zależy. Okay. Jeśli jest ktoś w takich bardzo silnych problemach hormonalnych przed odstawieniem, po odstawieniu, nie było przygotowania, to może być nawet i pół roku, rok. Może być nawet trochę więcej, tak? Zależy też jakby, czy idzie się później drogą naokoło, czy wiemy, jakby wiem, co mam robić. Ale jeśli sytuacja jest w miarę unormowana, jest wspieram się przed odstawieniem i tak dalej, no to może być kilka miesięcy na przykład. Ale cokolwiek by nie było, to samo się nie ureguluje. Prawdopodobnie. Tak rzadko się zdarza, że samo się ureguluje. Niestety. Potrzebujemy niestety. Niestety, bo to wiesz, to też myślę, że dużo się można nauczyć o sobie. Oj, tak. Prawda, że to regulowanie hormonów to jest też jak nie bez powodu ten moje social media są więcej niż hormony, bo to po prostu jest zawsze więcej niż hormony. To jest właśnie poznanie siebie, nauczenie się opiekowania sobą i wspierania siebie. To do kogo się udać? Mamy ginekologów, endokrynologów, dietetyków, bo często właśnie sama z doświadczenia wiem, że zmiana diety i stylu życia bardzo pozytywnie tutaj wpłynęła na moją uregulowaną gospodarkę hormonalną. Do kogo się udać?
Czy do wszystkich? Z czym? O co konkretnie pytasz? Że odstawiamy właśnie tabletki, no i wypadają nam włosy, wraca nam na przykład, widzimy pogarszenie cery, nie mówię tutaj o takich patologiach typu taki trądzik mocny, hormonalny, jak miałam ja, ale no widzimy pogorszenie cery, schodzi nam trochę woda z organizmu, wypadają nam włosy, czujemy się trochę psychicznie inaczej, no czujemy, że jesteśmy po odstawieniu, te cykle nie wracają do regularności albo wcale nie wracają. Co zrobić? Gdzie iść? To jest dobre pytanie, bo tak naprawdę mało specjalistów różnego rodzaju faktycznie w ogóle przyznaje, co jest abstrakcyjne, że ten proces jest wymagający, że to tabletki, mało specjalistów łączy kropki, że to właśnie odstawienie tabletek mogło wpłynąć na to, że teraz się pojawia to coś, tak, co się pojawiło. I też niewielu specjalistów bada w takich przypadkach. I dużo specjalistów idzie schematami leczenia, tak, i oficjalnymi wytycznymi, które są jakieś, ale które są nakierowane przede wszystkim na leczenie objawów, nie na leczenie przyczyny. I na studiach medycznych nie uczy się nikogo analizy historii takiej przyczynowej danej osoby, czy też interpretacji takiej funkcjonalnej, czy jakie powinny być optymalne faktycznie poziomy witamin czy minerałów dla naszego organizmu. Więc ja bym poleciła zdecydowanie, po pierwsze, zdać sobie sprawę, że hej, to ja jestem odpowiedzialna za swoje zdrowie i to mogę iść do tej osoby, tak, do ginekologa, do endokrynologa i jak najbardziej warto. Natomiast muszę się z tym liczyć, że być może zaproponują mi właśnie te rozwiązania objawowe, więc dopytywać, zobaczyć, czy to jest, znaleźć jakiegoś lekarza, który jest twoim lekarzem fajnym, z którym można porozmawiać, który rozwieje nasze wątpliwości. No to jest też często taka, droga kręta pełna metody prób i błędów, zanim trafisz na tego swojego lekarza, no to... Tak. Może tak być, tak, niestety. Więc często wtedy to poszukiwanie problemu, a tym bardziej jego rozwiązania trochę trwa. Tak. Ale warto. Myślę, że warto i mam nadzieję, że będzie to coraz łatwiejsze. Myślę, że też, właśnie wsparcie dietetyka klinicznego. U nas też, ja działam konsultacyjnie i dziewczyny w moim teamie mamy webinary, kursy, także to też jest dostępne. Zresztą tego jest bardzo dużo, tak, w internecie. Internet w ogóle, ja wiem, że jest takie, zwłaszcza wśród medyków, powszechne przekonanie... Demonizowanie internetu, żeby nie diagnozować się samemu. To jest na pewno prawda, ale w momencie, w którym w internecie wypowiadają się eksperci podpisani imieniem i nazwiskiem, a nie jakimś randomowym nickiem na forum, no to... Często można się więcej dowiedzieć właśnie przez internet. A chodzą słuchy nie tylko, że antykoncepcja hormonalna to najlepsza metoda antykoncepcji, ale także chodzą słuchy, zwłaszcza w ostatnim czasie jest głośno o tym, że w tabletkach antykoncepcyjnych wykryto glukozę, wykryto laktozę i że dużo osób zmagających się właśnie z nietolerancjami albo nawet tolerancjami, po prostu te ilości, na przykład laktozy, negatywnie wpływają na ich organizm. Wiesz co, myślę, że to jest... Czy spotkałaś się z tym? Słyszałaś? W ogóle nie słyszałam o tym stwierdzeniu. Myślę, że bardzo możliwe. W wielu lekach laktoza jest substancją pomocniczą, glukoza też może mieć zastosowanie. Natomiast wtedy powinno to być ujęte na opakowaniu. Powinno to być ujęte przez producenta, wykorzystanie takiej substancji pomocniczej. I jeśli nie jest, wydaje mi się, że to jest to... Oczywiście jest to możliwe, ale leki, zwłaszcza takie leki, raczej podlegają ścisłej kontroli i nie spotkałam się, żeby jeszcze w jakimś preparacie była na przykład laktoza, a nie było jej na opakowaniu, żeby ktoś miał takie, negatywne doświadczenia. Było tak długo z bodajże letroksem, eutyroksem, lekami na niedoczynność tarczycy natomiast teraz już chyba z obu tych leków wycofano właśnie tą laktozę, bo No ja właśnie o tym słyszałam, bo śledzę dużo amerykańskiego TikToka i właśnie tam wiele dziewczyn właśnie się odezwało w tym temacie, mając nietolerancję laktozy, że kurczę, brałam te tabletki i właśnie zastanawiam się, na ile to jest faktycznie na przykład ta laktoza, kiedy ktoś miał nietolerancję, jeżeli faktycznie tak jest, a na ile to po prostu się zorientowały, że źle na nie działają te tabletki i przypisują to teraz laktozie. Tak, więc to po prostu mogą być tabletki. A do ciebie, jak odzywają się właśnie
osoby, które gdzieś mają zapytania w kontekście antykoncepcji, czy w ogóle tego, jak funkcjonują nasze hormony i jak zrozumieć to nasze kobiece ciało, z czym najczęściej do ciebie przychodzą? Jakie są ich najczęstsze pytania, problemy? O tabletki czy w ogóle? W ogóle, hormonalnie, bo gdzieś to jest mocno połączone. Myślę, że wiele osób właśnie doświadcza obu tych zagadnień i dlatego gdzieś tam do ciebie przychodzi. Z czym najczęściej w kontekście hormonalnym do ciebie przychodzą dziewczyny? Najczęściej to jest PCOS i najczęstsza wiadomość, mam PCOS, ale nie chcę brać tabletek, co mogę zrobić? No bo lekarze, też powiem z doświadczenia jako osoba mająca PCOS, czyli zespół policystycznych jajników, sama właśnie to usłyszałam po diagnozie PCOS. Usłyszałam tabletki jako jedyne rozwiązanie. Tak, że tylko tabletki. No to może rozwijmy wątpliwości. Co nie zrobić z PCOS-em? Nie jest to jedyne rozwiązanie, zdecydowanie. W przypadku PCOS dobrze jest, jak przy każdym problemie hormonalnym, dotrzeć do tej przyczyny, czyli zobaczyć, czy u mnie mamy różne rodzaje PCOS w zależności od przyczyny. Najczęściej ono jest związane z insulinoopornością, czyli warto znów zweryfikować insulinę, glukozę, wskaźnik HOMA-IR i sprawdzić, czy nie mamy takich objawów jak jakaś senność po posiłkach, czy jakieś zjazdy energetyczne po południu, czy na przykład duży wyrzut energii wieczorem. To jest definicja mojego życia. Ja myślałam, że ja tak po prostu mam, że myślę, że dużo osób może się z tym utożsamić, że zjecie sobie obiadek, objecie się po prostu i mówicie, o kurczę, trzeba wracać do pracy. Nie, jeszcze 15 minut na kanapie, I czekoladka po obiadku. To akurat ja nigdy nie miałam ochoty na słodycze. Nie jestem jakaś taka mocno słodkolubna, ale taka drzemka po obiedzie, albo w ogóle ja mam tak, że jak zjem, to ja muszę usiąść i po prostu posiedzieć, poskrolować sobie internet, po prostu posiedzieć. To czasami 10, czasami 30 minut, ale ja mam na przykład bardzo duży problem z takim funkcjonowaniem pełnym właśnie po posiłkach. I już dziś wiem, że właśnie źródło jest tego w moim PCOS-ie i w tym często co jem, że niestety jestem wielką fanką pieczywa i wszystkich innych węglowodanów, które właśnie przy PCOS-ie gdzieś tam może warto by było unikać, ale niestety ziemniaczek i świeża bułeczka, to ciężko, kurczę, z tego zrezygnować. Nie, wiesz, ja myślę, Ole, że też niewiele jest takich produktów, które ja bym w ogóle powiedziała, żeby z nich rezygnować. Bardzo dużo jest kwestii po prostu odpowiedniego zbilansowania posiłków. Węglowodanów my też potrzebujemy, tak jak potrzebujemy tłuszczów, białek i nawet takie ziemniaczki, jakby w ogóle paradoksalnie na przykład taki obiad typu ziemniaki, surówka i schabowy jest naprawdę dość zbilansowany, bo mamy tutaj węglowodany. Chodzi też o ilości tych proporcji. Jeśli schabowy nie jest smażony, nie wiem, na głębokim tłuszczu w jakiejś turbo wielkiej panierce, tylko... No to jest jedyny dopuszczalny Dobra, schabowy polski. To ja już nic nie będę mówić. Ale ogólnie to czasem na przykład wyjściem może być pójście na spacer po takim obiedzie. Zaraz po posiłku. Czyli nie robimy drzemeczki, tylko idziemy na spacerek. Siesta potem, tak. Okay. A potem już można. Potem już można, tak? Ale iść na spacer, żeby właśnie ciało, jakby każdy ruch w ogóle będzie uwrażliwiał tkanki na insulinę. Także spacerek po obiedzie to ma bardzo duży sens. No i też na przykład to, jak zaczynamy posiłek, czyli czy zaczniemy posiłek od źródła błonnika, na przykład od warzyw, później przejdziemy do białka, a później na końcu te węglowodany, tak? To już też może zmienić ten nasz profil glikemiczny, czyli to jak ten cukier nam skacze, czy nie skacze po posiłku. Ostatnio bardzo popularne jest właśnie mówienie o tym. Jest taki trend, który właśnie też do nas przyszedł ze Stanów. Dużo osób nazywa go biohacking, taki biohacking jedzeniowy. Tak. Nie wiem, czy się zetknęłaś. Dużo osób teraz właśnie mocno w tym kierunku idzie i właśnie mówi o tym, idzie w ten nurt, że to nie chodzi o to, co jesz, tylko w jakiej kolejności, ilości i tak dalej. I mówisz, że to faktycznie działa. Tak. I to też wpływa wtedy pozytywnie na naszą gospodarkę hormonalną? Jak najbardziej. Tak powiedziałaś tam też, że nie chodzi o to, co jesz, jakby ma znaczenie, co jesz, nie? Ogólnie i warto skupiać się na tych gęsto odżywczych produktach, ale też z drugiej strony ja jestem zdania, że na wszystko jest miejsce w odżywianiu i że też odżywianie, mam takie poczucie, że tak część, zwłaszcza internetu, skupia się tak 100% na tym jedzeniu, że tak jakby wszystko od tego zależało, a tak naprawdę zdrowie to
to jest całość, to jest to, jak my śpimy, w jaki sposób my jemy, z kim my się spotykamy, jakie mamy relacje, czy spełniamy swoje pasje, czy czy suplementujemy coś, czy się wystawiamy na słońce, czy dbamy o rytm dobowy i tak dalej. I to odżywianie to jest jedna z wielu rzeczy, bo czasem dużo lepiej zadziała na nas zjedzenie, nie wiem, brownie z przyjaciółką na kawie, bo mamy super czas, super nam się gada, jest miło, przyjemnie. Czyli dobra, trochę nielegalnego cukru, ale Oczywiście, jednak że tak. się lepiej czujemy tutaj psychicznie. Tak, no bo alternatywnie na przykład, nie wiem, zjedzenie w samotności, w stresie, jakiejś ohydnej sałatki, która po prostu niedobrze nam się robi na jej widok, ale jest zdrowa, to zjem, no to może dać dużo gorszy efekt niż właśnie to brownie z przyjaciółką. No ja właśnie też, jak często dostaję pytanie, Ola, jak wyleczyłaś trądzik i tak dalej, bo u mnie ta sytuacja naprawdę była już taka podbramkowa. Ten właśnie odstawienie tabletek antykoncepcyjnych, które doprowadziło mnie do trądziku hormonalnego, objawiało się po prostu takimi wysypami tutaj na żuchwie, że ja mówiąc starałam się jak najmniej otwierać buzię, bo po prostu wszystko mnie tutaj bolało, jak się ruszało. I kiedy jestem pytana o specyfiki, które mi pomogły. Oczywiście jest wiele świetnych produktów, które mi pomogły, ale ja zawsze na piedestale stawiam holistyczne podejście, właśnie zadbanie zarówno o swoją głowę i o ciało i bardzo się cieszę, że też coraz więcej mówi się o tym, że głowa i ciało są połączone, że wszelkie jakieś nasze schorzenia i takie nieścisłości natury psychicznej to nie jest nasz wymysł, tylko to też są choroby tak samo poważne jak te fizyczne i ciało oddziałuje na naszą głowę i głowa na ciało, bo dla mnie na przykład to, że stosowałam super kosmetyki, widziałam jakąś poprawę mojego stanu cery, ale tylko do pewnego momentu i musiałam szukać głębiej, kopać w swoim organizmie, co jeszcze wpływa na to, więc dla mnie właśnie takim kluczem do leczenia tego trądziku hormonalnego, o co też często byłam pytana w kontekście odstawienia tabletek antykoncepcyjnych, to właśnie zachowanie higieny snu, czyli regularny, długi sen, żebym się też nie karała za to, jeżeli oczywiście mam możliwość się wyspać, że potrzebuję pospać dłużej. Mój chłopak na przykład często mówi, kurczę, że ty to potrzebujesz snu więcej ode mnie, ale chyba tak jest w ogóle, że kobiety potrzebują trochę więcej snu niż mężczyźni, więc dla mnie, ja już teraz się pogodziłam z tym, już nie karam sama siebie o to, że potrzebuję się położyć tą godzinę wcześniej i pospać pół godziny dłużej niż właśnie mój partner. Zaczęłam sobie szukać aktywności fizycznej i też naprawiłam swoje podejście, że nie staram się już szukać tej aktywności fizycznej na siłę, bo to dobrze działa, albo jak schudnąć z tej części ciała. Po prostu znajdź sobie taką aktywność fizyczną, jak tobie odpowiada to, co sprawia ci przyjemność, bo ja na przykład nigdy nie lubiłam tego uczucia zmęczenia, potu i tak dalej. A kiedy aktywność fizyczna jest przyjemna, na przykład opiera się na rywalizacji zdrowej, którą lubisz i tak dalej, to na przykład palenie kalorii i w ogóle wydzielanie się endorfin jest takim efektem ubocznym tego, kiedy na przykład gram w tenisa i skupiam się na tym, żeby wbić mojemu przeciwnikowi kolejny punkt, to nagle nie wiem, kiedy mijają te 2 godziny i kiedy po prostu trening jest skończony, więc i żywienie, i właśnie zwracanie uwagi na tą kolejność jedzenia i na indeks glikemiczny moich posiłków. No i właśnie te świetne kosmetyki, to wszystko wpływa na to, że udało mi się wygrać nie chcę zapeszać, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, ale że na chwilę obecną po prostu udało mi się wyjść z tych problemów hormonalnych, więc ta holistyka w tym podejściu to też jest coś, co było dla mnie odkryciem, kiedy ja się dowiedziałam, że to nie chodzi tylko o wrócenie na tabletki, albo to nie chodzi tylko o na przykład stosowanie super specyfików do włosów, jeżeli po tabletkach nam wypadają włosy, czy produktów do twarzy. To po prostu wszystko na nas oddziałuje. Na przykład ja czuję, że na mnie bardzo dużym takim oddziaływującym faktorem jest stres. I jeżeli nie eliminuję tego stresu, nie minimalizuję tego stresu w moim życiu, to bardzo odczuwam to. Właśnie wracają mi trochę te symptomy właśnie takie problemów natury hormonalnej, PCOS-owej i tak dalej. A kiedy mam chill, ja się najlepiej czuję na wakacjach, bo wtedy nie mam stresu. Ale wiadomo, człowiek nie może być całe życie na wakacjach, więc trzeba sobie nauczyć też radzić sobie z tym stresem dnia codziennego i wychodzić z tych takich niesnasków dnia codziennego. No myślę, że niesamowitą drogę przeszłaś. No, to jest prawda, dlatego też tak chętnie się nie udzielę, bo no kurczę, no aż grzechem by było nie mówić o tym doświadczeniu, że no mówię, ja bym chciała, żeby po prostu ludzie
którzy gdzieś tam mnie obserwują, właśnie też czuli, że mają we mnie oparcie, że ja przeszłam tą drogę i po to o tym mówię, żeby ktoś mógł skorzystać z tego doświadczenia. Może nie mam takiego wykształcenia jak ty, ale no generalnie robimy to samo, tak? Mówimy Dokładnie. o tym, czego doświadczyłyśmy, czego się dowiedziałyśmy i okazuje się, że to dotyka wielu osób. No a co jeżeli nie tabletki? To podstawa to jest przypomnieć sobie, że to nie tylko kobieta jest odpowiedzialna za antykoncepcję, ale też mężczyzna. Abstrakcją też jest trochę, że kobieta jest płodna przez 6 dni w miesiącu maksymalnie, a metod antykoncepcji hormonalnych, niehormonalnych, skupionych na kobietach jest cały wachlarz, a mężczyzna jest płodny każdego dnia. 24/7. 24/7. I no, tak naprawdę taką w ogóle alternatywą, jeśli faktycznie na przykład ktoś jest w długotrwałym związku i powiedzmy to nie jest ten etap na dzieci, czy w ogóle nie chce się mieć nigdy dzieci, całkiem sensowną myślą jest wazektomia u mężczyzn, która może być odwracalna i która jest bardzo prostą procedurą. Poza tym bardzo sensowne wydają się niektóre formy niefarmakologiczne, które teraz już są mało się modne, typu po prostu prezerwatywy. Są prezerwatywy męskie, są damskie, są kapturki dobochowe, naszyjkowe. Jest coś, co też budzi bardzo duże kontrowersje. A czym jest stosunek przerywany na przykład, który tak naprawdę... Zawsze się mówi, że to nie jest metoda antykoncepcji. To jest bardzo ciekawe, wiesz, bo z definicji metody antykoncepcji to są wszelkiego rodzaju działania, jakie podejmujemy, żeby zapobiec ciąży albo zmniejszyć szanse na ciążę. To jest definicja. Więc dlaczego nie jest to idealna forma antykoncepcji, natomiast ma skuteczność ponad 80% przy dobrym stosowaniu i jakby jest to z definicji, wpasowuje się, prawda? Jest to działanie, to co, które kalendarzyk podejmujemy. tak samo? Bo to, wiesz, dużo osób teraz bardzo walczy z uznawaniem na przykład właśnie prowadzenia kalendarzyka jako metody. I to myślę, że tu trzeba rozgraniczyć, co to jest kalendarzyk, nie? Bo jeśli mówimy o wyliczaniu sobie dni płodnych na podstawie średniej długości naszego cyklu, to nie będzie miało dużej skuteczności. Raczej powiedziałabym, że bardzo małą. No a te wszystkie inne kalendarzykowe działania to już wtedy bardziej ma Tak, sens? działania pod tytułem mierzenie temperatury, czyli tak jakby metoda objawowo-termiczna, mierzenie temperatury, obserwacja śluzu i nauczenie się konkretnej metody, bo to są różne metody, które mają różne swoje nazwy, tak? Jakby zbiorczo nazywane Fertility Awareness Methods, takie objawowo-termiczne, one mają skuteczność nawet do 99,6%. Więc jeśli my poznamy te jasne zasady, to może być dla nas opcja. Jakby jest to wymagające, na początku zwłaszcza, ale jest to jakaś opcja. Z takich hormonalnych metod, bardzo skutecznych, jest też wkładka wewnątrzmaciczna, czyli tak zwana spirala, która zakłada się raz na kilka lat. Ona jest hormonalna, niehormonalna. Ja raczej bardziej jestem zwolenniczką tutaj wyjątkowo właśnie tej hormonalnej. Ta niehormonalna jest na bazie jonów miedzi, ona powoduje taki delikatny stan zapalny, no ale to też oczywiście jakby warto dobrać ze swoim lekarzem i zastanowić się. Najważniejsze, żeby znać właśnie wszystkie plusy i minusy Dokładnie. każdej z metod. Dokładnie. I wtedy żadna nie jest ani zła, ani dobra, po prostu musi być... Może być zła albo dobra dla nas na dany etap. Tak jest, tak jest. Dziękujemy wam bardzo za odsłuchanie naszej rozmowy. Zapraszamy was serdecznie do zostawienia lajka i komentarza pod tym odcinkiem i zapraszamy do nas na profil Alexis Ola. I więcej niż hormony.